Weź opisz mi dobrze to wszystko, co masz, dobra? Bo przecież nocem będzie mi tyłek później suszył. O, wilku mowa. Co mamy? Kobieta, Dorota Maćkowiak, 43 lata. Kiedy zginęła? Moim zdaniem jakieś 2-3 godziny temu. Ale najpierw została ogłuszona. A potem zgwałcona i uduszona? Na to wygląda, ale to potwierdzi jeszcze sekcja. Raczej kradzież to nie była, no w portfelu miała wszystko. Pieniądze, karty, obok leżał też telefon, więc... Czyli co, ktoś ją zabił, bo go to jara? Nie wiem, mnie bardziej zastanawia, dlaczego ktoś ogłusza swoje ofiary. To jest niewielkiej postury? Czuje, że ma nad nimi wtedy przewagę? Może tak. Kto znalazł zwłoki? Emerytka. Siedzi w radiowodzie, ale Rafa, ona jest cała roztrzęsiona. Spróbuj z nią pogadać, co? Dobra. To była już trzecia ofiara w ciągu miesiąca, czyli mieliśmy do czynienia z seryjnym zabójcą. Najprawdopodobniej psychopatą, inteligentnym, wyrachowanym. Nie zostawiał po sobie śladów. Nie mieliśmy żadnego obiecującego tropu. On zabijał, my kręciliśmy się w kółko, a na Gorczaku atmosfera gęstniała. Wszystko w porządku? Dobrze się pani czuje? Oj, ja do końca życia nie zapomnę tego widoku. No nie dziwię się, ale naprawdę była pani bardzo dzielna. Ta ofiara leży już tutaj około 3 godzin i naprawdę tylko pani zareagowała, tylko pani po nas zadzwoniła. Ja prosiłam kilka osób, żeby ktoś coś zrobił. A ludzie tylko odwracali głowę i przechodzili dalej. Jasne, totalna znieczulica. Ja mam to na co dzień. Niech mi pani powie, czy widziała kogoś pani przy ciele? No nie, nikogo takiego nie było. Oj, ja muszę tu jeszcze siedzieć. Ja bym chciała już do domu. Dobrze, rozumiem. To zróbmy tak, że ja dam pani po prostu wizytówkę, dobrze? Zadzwoni do mnie pani, jeśli by sobie pani coś przypomniała, dobrze? Możemy się tak umówić? Tak, dziękuję, dziękuję. Dobra, a kolega panią odwiedzie. Oj, tak, dziękuję, Dobrze? dziękuję, Dobrze, sobie kochana, dziękuję, Dziękuję jeszcze raz za pomoc. dziękuję. Ej! Gdzie idziesz? Stój! Zawsze znajdzie się taka ciekawska menda, która zrobi foty, wrzuci je później do mediów społecznościowych, zrobi szum, komentuje, podpisuje, a panika wśród ludzi rośnie. I to w niczym nie pomaga, wręcz utrudnia nam śledztwo. Proszę pana! Słyszy mnie pan? Czemu nie zatrzymuje się pan na wezwanie? Ja nie muszę się zatrzymywać. Ja myślałem, że zajmujecie się łapaniem bandytów, a nie porządnych obywateli. Dobra, dokumenty poproszę. Ale czemu? Poproszę dokumenty. A co, nie można robić zdjęć? Bo co? Nic złego nie robię. Pan Marcel Zawadka, no i po co panu zdjęcia stąd są, co? Doszło tutaj do tragedii, warto by było to uszanować, prawda? Żyjemy w wolnym kraju, ja nie muszę się nikogo pytać o pozwolenie, żeby robić zdjęcia. Po co panu są te zdjęcia stąd? Nie będę pani odpowiadał na to pytanie. Poproszę kartę z pańskiego aparatu. No kurwa, jakim prawem? Poproszę kartę z pańskiego aparatu. Rozumie pan, co się tutaj wydarzyło? Nigdzie ich nie umieszczę, obiecuję. Oczywiście, że pan nie umieści, bo ja panu zabieram kartę z aparatu. Bardzo proszę mi ją oddać. Proszę pani- Chyba do pana nie dociera, co tutaj się wydarzyło, tak mi się wydaje. A może ja Pan chcę... robi z siebie idiotę czy ze mnie w tym momencie? może ja Bo chcę tam zostać- doszło do tragedii, rozumie to pan? A może ja Prowadzimy w tylko tym- trenuję, chcę zostać reporterem. Świetnie, to niech pan sobie trenuje gdzie indziej. Poproszę kartę. Proszę pani, takie akcje jak ta, to dla mnie szansa. Ta akcja, proszę pana, to jest morderstwo. Wie pan, co to znaczy? Że osoba nie żyje. Że tam leży ofiara, a my w tym momencie prowadzimy bardzo ważne działania operacyjne. Szukamy groźnego przestępcy, zabójcy. Mam nadzieję, że to do pana dociera, więc poproszę kartę z pańskiego aparatu. Dziękuję bardzo. Nie chciałabym pana tu więcej zobaczyć, Bo co? bo jeszcze pomyślę, że jest pan w to zamieszany. Dobra, słuchajcie uważnie, dla przypomnienia. Pierwsza ofiara, Małgorzata Poręba, 23 lata, zginęła miesiąc temu. Druga ofiara, Jolanta Stępniak, 43 lata, zamordowana 10 dni temu. I trzecia ofiara, Dorota Maćkowska, zginęła dzisiaj, 4 godziny temu. Wszystkie w taki sam sposób? Tak. Facet najpierw je ogłusza, potem układa twarzą do ziemi, krępuje ręce, gwałci, a na koniec dusi. Czyli ma jakieś problemy z kobietami? Na pewno musi mieć nad nimi władzę. Układa je twarzą do ziemi, żeby na niego nie patrzyły, krępuje ręce, żeby mieć totalną kontrolę. No, jego odchyły pewnie zaczęły się już w dzieciństwie. Możliwe, że dominująca matka. No ale takie zachowania pasują niemalże do każdego dewianta, nie? Mamy jakieś tropy? Na razie nic poza tym, że nie zabiera żadnych fantów.
zabija i znika. Przyjrzeliśmy się paru bandytom z Gorczaka. Polska? Mamy jednego na oku i to jest Bolesław Kwiecień, ksywa Bolek Dusiciel. Spędził 8 lat w więzieniu za gwałt. A na rozprawie okazało się, że ofiar było więcej. Gwałcił i podduszał prostytutki. Jest na wolności. Od pół roku. Polska ustaliła, że wrócił na Gorczak i mieszka z jakąś babą. Jest naszym głównym podejrzanym, ale bierzemy pod uwagę też innych sprawców. Na razie skupiamy się na tym, żeby rozpytać wszystkich powiązanych z najnowszą ofiarą. Sąsiadów, znajomych, koleżanki, wszystkich. No, do roboty! Wezmę to tu przywieszę, co? Polska, a ty jedź do domu, co? Wyśpij się. Wrócisz z głową pełną pomysłów. Naprawdę myślisz, że ja usnę dzisiaj? Wiesz, że będę myślała o sprawie, już wolę zostać i popracować. Boska, jakiś gość do ciebie. Tylko z tobą chcę gadać. Idę. Proszę bardzo. Proszę tylko zobaczyć. I to jest właśnie dowód na to, że jestem ofiarą groźnych przestępców. No ale co, pośladki? Pośladki, proszę panią. Dupa. Tyłek. No. Bo nazywam się Tylek. Rozumiem, od kiedy to trwa? Od 2 tygodni. Takie napisy i rysunki pojawiają się codziennie na drzwiach mojego mieszkania i antykwariatu. Dobrze, to może po prostu jacyś smarkacze. Nudzą się, chcą pana zezłościć. Tak? Nie, proszę panią. Ja jestem pewien, że komuś zależy na tym, żeby mnie wykończyć. To jest wredny plan, żeby się mnie pozbyć. Dobrze, zróbmy na razie tak. Zetrze pan to może ze drzwi, zdejmie tabliczkę Zetrze. i odpuści na Zdejmie razie. tabliczkę. I to jest wszystko, co ma mi pani do powiedzenia? Czyli co? Zostawiacie mnie na pastwę tych zwyrodnialców? No, naprawdę, nie mamy w tym momencie czasu. Wszyscy szukają bardzo groźnego przestępcy. A, to znaczy, że ja dla was nie jestem ważny, tak? Po prostu niech pan na razie wróci do domu, zastanowi się, z kim się pokłócił ostatnio. Tak. Ciocia, dobra rada. Gdyby nie sprawa seryjnego zabójcy, poszłabym do kamienicy pana Tylka. Uspokoiła, pogadała, dowiedziała się, kto robi mu na złość. No ale w tej sytuacji nie mogłam tracić czasu ani energii na sąsiedzkie konflikty. Masz samochód? Może cię odwiozę. No co, nie masz jakichś planów wieczorem? Nie jesteś zajęty czasem? Ty, o co ci chodzi? Chcę po prostu, żebyś bezpiecznie dotarła do domu. Co w tym złego? No nie wiem, ostatnio nie miałeś nawet czasu pogadać. A teraz chcesz być moim szoferem? Wcześniej nie mieliśmy seryjniaka na dzielnicy. O co ci w ogóle chodzi? Dobra, czepiam się może po prostu. No, to się nie czepiaj, tylko podaj mi adres. Możesz mnie podwieźć do klubu hrabiego. Chcę jeszcze pogadać z Magdą. Ona zna każdą plotkę na dzielnicy. Może nam coś powie o Bolku. I ostrzeże inne dziewczyny. Dobra. Dzięki. O, hej. Hej. Czego się napijesz? Czekaj, niech zgadnę. Wody z cytryną. Może coś mocniejszego. Na przykład piekielną zemstę krwawej Marii. O, jest coś takiego, naprawdę? To jest taki drink szefowej. Składniki to jest tajemnica, ale efekt murowany. Ja jednak poproszę wodę z cytryną. W ogóle wszyscy gadają, że znowu jakąś babkę zgwałcili i zabili. No właśnie, Magda. Trzeba ostrzegać wszystkie dziewczyny, żeby nie chodziły same po Gorczaku. To jest bardzo ważne. Niech nie chodzą same. Jak już mają gdzieś wyjść, to faktycznie oświetloną ulicą, żadne krzaki, pobocza, zaciemnione miejsca. Ja to nawet śmieci w obstawie wynoszę. A złapiecie go, no nie? Wszyscy pracują na najwyższych obrotach, więc na pewno tak. Magda, ty słyszałaś coś o tym Bolku Dusicielu? Ten to ma dopiero zryty beret. Ja się go boję obsługiwać nawet. On ma coś takiego strasznego w oczach. A ty wiesz, gdzie on waletuje teraz?
Dobra, powiem ci. Ale tylko dlatego, że sprawa dotyczy każdej babki na Gorczaku. Kapusia ze mnie na stałe nie zrobisz. To jest jednorazowa przysługa, jasne? Fiołkowa 17. Mieszkanie należy do Kryśki Malec. Krystyna Malec? Co nie trafała? No odbierz. Rafał, zadzwoń do mnie jak najszybciej. Dobra, ja pojadę chyba do niego, przecież nie będę czekać. Myślisz, że ci otworzy, jak on z tą swoją panienką urzęduje? A ustaliłaś już, jak się nazywa? Nie wiem. Pięknie. On policjant, ona z przeszłością. Magda, nie nasza sprawa, ja się nie wtrącę. Na razie, dzięki. Akurat. Potwierdził się adres Bolka Dusiciela, który podała mi Magda. Obserwację domu, w którym przebywał podejrzany, zaczęliśmy jeszcze w nocy. Miałam nadzieję, że to będzie w końcu przełom w tej koszmarnej sprawie. Siedzimy tu całą noc. Może metę zmienił. No nie wiem, możemy iść tam i przesłuchać tę kobietę, ale spalimy sobie już całkowicie miejscówkę. Poczekajmy jeszcze godzinę. Jak się nie pojawi, to ją przyciśniemy. Dla mnie to jest niewiarygodne, że w ogóle ktoś mógł się związać z takim kolesiem. No ale przecież ta kobieta wie, za co siedział. Wie, że z byle okazji dostanie baty, nie? Ta. Miłość nie wybiera. No fakt, facet jest totalnym pojebem. Co trzeba mieć w głowie, żeby znęcać się nad prostytutkami? Nie wiem, może mu nie dyga bez tego. Zastanawiam się, Rafał, od kiedy tak się rozczulasz nad losem seksworkerek? Jeszcze niedawno twierdziłeś, że jakby chciały, to by żyły inaczej. Roxana Adamiec tak na ciebie wpłynęła? Kto? Rafał, nie udawaj, widziałam was razem. Widziałam ciebie z kobietą, która była świadkiem w sprawie, którą prowadziłeś. Kurwa. Dobra. Tak, była świadkiem. Ale nie miała nic wspólnego ze śmiercią tej kobiety. Sprawę prowadziłem rzetelnie. A nie mówiłem o związku z Roxy, bo nie chciałem słuchać tych durnych pytań i komentarzy. 08 do 01. 01, zgłaszam się. Obiekt zbliża się w stronę wejścia do kamienicy. Dzięki, bez odbioru. Bolesław Kwiecień? A kto pyta? Komisarz Rafał Nocen, sierżant Karolina Wolska z komisariatu na Gorczaku. Czego chcecie? Gadamy tutaj czy na komisariacie? No, ale o co chodzi? O kobiety, które ktoś skrzywdził. Nie tknąłem żadnej baby. Nie będę z wami gadał. Czekaj. Zrobimy tak, porozmawiamy tutaj, niech wszyscy patrzą. A potem puścimy plotkę, że kapujesz kumpli psom. Jakich kumpli? A nikt nie będzie pytał. Kapuś to kapuś. No dobra, pogadamy. Ale nie tutaj. Może być u mnie na chacie? No i bardzo dziękuję za zaproszenie. Uważajcie, bo tu psy strasznie srają. Dobrze było rozejrzeć się po tym wnętrzu. Wiedzieliśmy, że na gorąco z Bolka możemy więcej wyciągnąć. Przecież w drodze na komisariat mógł przemyśleć to, co chce nam powiedzieć. A na dołek zawsze mogliśmy go wsadzić. Coś ty zmalował. Krycha, kurwa, czysty jestem. Ale wiesz jak jest, jak już raz człowieka przymkną do pierdla, to potem tylko szukają paragrafu, żeby znowu... Sierżant Karolina Wolska, komisarz Rafał Nocoń, komisariat na Gorczaku. No co się dzieje? Gdzie byłeś wczoraj w nocy? Bo wiemy, że nie tutaj. Na urodzinach, a co? Dobra, adres, nazwisko, sprawdzimy to sobie. Mietek Śmietanko. Jarzębinowa 4, mieszkania 9. Laliśmy do upadłego. Krycha zadzwoniła, że najebany mam nie wracać, to zostałem dłużej, nie? No,
Co mam za pijaczoną mordę oglądać? A tak to wytrzeźwiał i wrócił jak człowiek. No ale o co chodzi? Chodzi o kobiety. Zgwałcone i uduszone. W sumie to już 3. Ocipieliście? Co, że to niby ja? Że ja tego nie zrobiłem, kurwa, no przysięgam, ja nie jestem mordercą. Dobra, gdzie byłeś 10 dni temu? W domu. Ukrychy pod pierzynką. No i odkąd Boluś wyszedł z pierdla, to mamy co wieczora mi robić. No, nie jedna by mi zazdrościła. Coś, niepodważalne alibi. A tego Mietka sobie sprawdzimy. A teraz pójdziesz z nami na komisariat. Chcecie mnie wrobić. Bo wam się nie chce tego chuja szukać, co to naprawdę robi, co? Tak jest prościej. Kurwa! Nie ruszaj się. Teraz już przynajmniej kurwa wiesz, na czym stoję, że mnie zwijacie. Łapa. Pakrycha! Poza opisem stworzonym przez profilera nie mamy nic. Ani jednego włoska, kropli płynów ustrojowych, odcisków palca, buta, fragmentów naskórka, nic. Jedyne co mamy to podejrzanego, Bolka Dusiciela. Ale jedyne co na niego mamy to, że nie ma alibi. Obecnie jest u nas na dołku, ale wypuszczamy go i dajemy mu solidny ogon. Wpadnie, jeśli popełni błąd przy 4. ofierze. Nie będzie kurwa 4. ofiary. Patolog napisał w raporcie, że Dorota Maćkowska nie została uduszona dłońmi. Zagardlenia nie układają się w linię palców, więc udusił ją linką, paskiem, szalikiem, czymś w tym stylu. 2 pierwsze ofiary też tak zginęły? W przypadku zagardlenia nie były takie jednoznaczne. Ale nie znaleźliśmy włókien ani nici, więc A co z chatą Bolka? Była przeszukana? przeszukana. Ale może mieć metę gdzie indziej. Facet udaje durnia, ale jest cwany. Na dodatek czuje się bezkarny. Więc pilnujecie go 24/7. Szóstka, świadek mówił, że napastników jest 2. Na wszelki wypadek wysyłam 12 jako wsparcie. Odbiór. Dobra, mamy go z odbioru. Ej! Puśćcie go! Odejdź! Podziękować Odejdź od niego! za to, że go złapaliśmy. Tak? Kim wy w ogóle jesteście, co? Patrol sąsiedzki. Chodź taki jeden, niedaleko miejsca zbrodni. W szagach coś szuka. Zadzwonię po karetkę, dobrze? Nie trzeba. I co, puścisz go, tak? Zajebać go na miejscu. Spokój będzie. Człowieku, spokój to ma być tutaj teraz, co powiedziałam? Możesz wstać? Lekarz cię powinien zobaczyć. Nie. Chodź, powolutku. Chodź. A ja pana skądś kojarzę? Pan był u nas na komisariacie? Tak? Składał zeznanie w sprawie zabójstwa może? Mojej dziewczyny. Małgorzaty Poręby. Panowie, zapraszam, gdzie się wycofujecie? Nie, Zapraszam nic do nie pojedziemy. radiowozu. Sorry. Nie. Musimy jechać na komisariat, złożyć zeznania. Dobra, widzę, że nie da się po dobroci. Nie będę się z wami bawić. Przestępstwa w tej dzielnicy to norma, ale psychoza, jaka narosła w ciągu ostatnich tygodni, doprowadziła już do samosądów. Bałam się, że stanie się jakaś tragedia, bo steroryzowanym przez seryjnego zabójcę ludziom po prostu puszczały wszelkie hamulce. Dowiedziałem się o śmierci tej kobiety wczoraj i pomyślałem, że poszukam, że może coś przegapiliście. Rozumiem, co pan czuje, ale tutaj nad tą sprawą pracują wszyscy. Cały sztab ludzi. Nic pan sam nie zrobi, a jeszcze pan może oberwać. Ale od śmierci Gosi minęły 4 tygodnie. Ja mam dość siedzenia w domu i czekania. Jeśli tak bardzo pan chce pomóc, to niech pan przynajmniej nie dokłada nam roboty, okej? Przynajmniej coś robię. Mogę zająć myśli, mam zajęcie. No, i może pan też zostać zaatakowany. Jak widać zresztą. Niech pan mi powie, ale szczerze. Czy wy go złapiecie? Czy w ogóle macie cokolwiek? Nie mogę panu udzielać takich Czyli informacji. nic nie macie. Czyli dalej będzie chodził, krzywdził kobiety i zabijał, a wy nic nie zrobicie.
Prawdopodobnie będzie pan jeszcze wzywany w sprawie tego pobicia. Nie róbcie z tego żadnej sprawy. Pobicie i napaść są ścigane z urzędu. Eryk? Co oni ci zrobili? Złożę na was skargę. A pani to kto? Siostra. W porządku, to nie oni, to tacy dwaj z patrolu sąsiedzkiego pomyśleli, że jestem zabójcą. Jakim zabójcą? Zrobicie coś z tym? Już zrobiliśmy. A pani niech przypilnuje brata. Niech się nie pakuje w takie sytuacje. To nam nie pomaga. Rafał! I co? Ten chłopak coś powiedział? Ubzdurał sobie, że zabawi się w śledczego. Czas leci, nic nie mamy. Kręcimy się w kółko. Mamy podejrzanego Wolska. Bolka. Może się nauczył w więzieniu zacierać ślady. No nie wiem, jakoś mi się nie wydaje, żeby Bolek to była osoba, która planuje. On raczej działa na krótkim lądzie, w mordę do celu. Halo? Tu Krycha, znaczy Krystyna Malec. Niech pan przyjedzie szybko, napłakał. Co się stało? Ja potrzebuję pomocy. Błagam, przyjedźcie. Zaraz tam będziemy. Proszę pana, mój syn jest w niebezpieczeństwie. Potrzebujemy pomocy, natychmiast. O co konkretnie chodzi? W naszej kamienicy mieszka pedofil, zboczeniec. Zamyka się z dziećmi. To Stefan Tylek, aresztujcie go! Powiedział pani Stefan Tylek, tak? On był tutaj u nas. Rafał, ja muszę zostać, dobra? Nara. To ja zaproszę was do siebie, dobrze? Janek, chodź, pani nam pomoże, nie bój się. No, idź. Janek, ja wiem, że to jest dla ciebie trudne, ale muszę zadać ci kilka pytań. Dobrze? No, syn jest w szoku. Na szczęście w domu wszystko mi opowiedział. Tylek zwabił go do swojego antykwariatu. Obiecał pokazać mu jakieś książki. Poczęstował ciastkami. A potem chciał, żeby usiadł mu na kolanach i dotknął go tam. Janek, czy tak było? Na szczęście Janek uciekł, ale wrócił cały roztrzęsiony. I opowiedział mi wszystko. Czyli Stefan Tylek mieszka w waszej kamienicy. Tak, no stąd zna Jazia. Miał czas go poznać, zdobyć jego zaufanie, a potem zaciągnąć go do tego antykwariatu. Parszywiec jeden. Jasiu, czy coś takiego wcześniej już się wydarzyło? Dobrze, ja zadzwonię teraz po psychologa, dobrze? Poproszę go o pomoc. Czy zgadza się pani, żebym przesłuchała Janka w obecności psychologa? Tak? Będzie wszystko w porządku, okej? Najważniejsze, żebyście zamknęli Tylka. Oczywiście on zostanie zatrzymany aż do wyjaśnienia. Słucham? Ale on ma trafić za kratki, przed sąd, natychmiast. Rozumiem panią, ale są procedury, których musimy się trzymać. Więc co mogę pani obiecać, to na pewno wszystko zadziała tak, jak powinno. Zawsze tak mówicie. A potem wypuszczacie tych zwyrodnialców na wolność. I co, on sobie wróci zadowolony do domu, a my? Mamy żyć w strachu? Pani Joanno, naprawdę obiecuję, że wyjaśnimy to jak najszybciej się da, dobrze? Nie tego oczekiwałam. I chodź, Janek, idziemy. Ale moment, pani Joanno, gdzie pani idzie? Właśnie zgłosiła pani bardzo poważne przestępstwo. I właśnie wszystko wycofuję. Strata czasu. Do takich zgłoszeń zawsze podchodzę bardzo poważnie. Sprawdzam wszystkie okoliczności, przesłuchuję obie strony i w tej sytuacji chciałam tak samo zrobić, ale matka nie chciała czekać. Nie mogłam zatrzymać jej siłą. Ale to nie znaczy, że nie przyjęłam zgłoszenia. On skurwiel chciał mnie zabić. Jak to się stało? Bo on się wkurwił. Bo mu ludzie naopowiadali, że jak był w pierdlu, to że ja mu rogi przyprawiłam i... Ale przegiął. Nie daruję mu. Ja wszystko teraz powiem. Wszystko powiem, jak było. No, to czekam. Bo
Boluś jak wyszedł z Pierla, to go strasznie nosiło. No. Ciągle gdzieś wychodził z domu. I jak były te morderstwa, to jego ze mną nie było. No, a tak się pani zarzekała, że cały czas byliście w łóżku. No bo chroniłam gada. Ja? Pedofilem? Ja nic nikomu nie zrobiłem. Pani dzielnicowa, kto tak powiedział? Spotkał się pan z Jankiem? Z tym chłopcem z pana kamienicy? No tak, i co z tego? Nic nie zrobiłem. To proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło. Pani dzielnicowa, tak jak mówiłem, o tej mojej sprawie. Ja w końcu dorwałem tego gówniarza. Przyłapałem na gorącym uczynku, jak mi malował dupę na oknie antykwariatu. Chciałem go wyszarpać za te uszy, ale na szczęście się powstrzymałem. Pomyślałem sobie, no, porozmawiam z Jankiem jak z człowiekiem. Wyjaśnię mu, że mnie obraża, no i że to, co robi, wcale nie jest śmieszne. Co było dalej? No co, zrobiłem herbatę, podałem jakieś ciastka i grzecznie go poprosiłem, żeby się ode mnie odczepił. Janek powiedział matce, że posadził go sobie pan na kolanach i kazał dotykać miejsc intymnych. A to jest kłamstwo, ten chłopak kłamie. No przysięgam, że to jest kłamstwo. Dobrze, proszę mi powiedzieć, jak długo Janek był u pana w antykwariacie? No nie, może był raptem z jakieś 10 minut, zjadł wszystkie ciastka, powiedział, że jest umówiony z kumplem i sobie poszedł. A ja go nie zatrzymywałem. Dobrze, Janek będzie teraz przesłuchiwany w obecności psychologa. No, ja myślę. I co dalej teraz? Co, może mnie jeszcze aresztujecie? Jak jakiegoś z boka? To już prokurator podejmie taką decyzję. Ja poproszę pana, żeby nie opuszczał pan miejsca zamieszkania, dobrze? Aha. Suka jedna. Mści się, że za mało kasy do domu przynoszę. A skąd ja mam tego hajsu wziąć? Ukraść? Nie użalaj się nad sobą, co? Wiem, że próbowałeś ją udusić. Pokazała mi ślady na szyi. Że co? Udusić? Kurwa! Jak je udusić? Przecież ona sama chciała spróbować, jak to jest. Co taki nienormalny jesteś? Co ty mi za kit wciskasz? Prawdę mówię. Bo kiedyś wygadałem się Kryśce, że podczas bzykania są dużo większe odloty, jak się ściska za szyję, no to chciała spróbować. Krystyna Malec zeznała, że nie było cię w domu w trakcie morderstw. Skłamała, żeby dać ci alibi. Teraz kłamie, żeby mi dojebać. Byłem albo z nią, albo z jakimś kumplem. No. Szedłem po flaszkę i szliśmy chlać. Masz problem. Bo co? Bo chcecie mnie wrobić w morderstwo? A macie jakieś dowody poza zeznaniami tej suki? Mogę cię prosić? Okazuje się, że 2 dni temu Bolek był w miejscu, gdzie zginęła 3. ofiara. Dorota Maćkowska. Skąd masz te zdjęcia? Z karty pamięci faceta, który się tam kręcił. Właśnie przejrzałam wszystkie zdjęcia. Boluś. A na miejscu zbrodni to się znalazłeś przypadkiem? Flaszka nam się skończyła. No, poszedłem do sklepu po drugą i do sklepu ktoś przyleciał, że trupa znaleźli, no to poszedłem, tak jak inni. Dlaczego innych nie zatrzymacie? Bo inni nie siedzieli w pierdlu za gwałt i duszenie swoich ofiar, kretynie. Tak, siedziałem, to prawda. I wiem, że trzeba mieć jakieś dowody. A ty masz, piesku? Wszystko w swoim czasie.
Boska, był napad na kobietę w parku. Jacyś kolesie przepłoszyli napastnika. Gdzie? W którym parku? Przy Wałowej. Patrol już tam jedzie, ale może to ma coś wspólnego z tym seryjniakiem. No co, nie wie? Wie. Hej. Dobry wieczór. Pani Adrianna Walkowiak, tak? Tak. Naprawdę musimy działać bardzo szybko. Każda minuta się tutaj liczy. Może pani spróbować sobie coś przypomnieć? Nie, ja nic nie pamiętam. Proszę, niech się pani skoncentruje. Może jakiś szczegół. Ja mam pustkę w głowie. Spokojnie, pomogę pani. Dokąd pani szła? Do domu. Skończyłam pracę na poczcie i wracałam do domu. No, była pani sama? Może ktoś panią minął po drodze? Szłam sama. Usłyszałam tylko z tyłu szelest, ale nie zdążyłam się nawet obrócić, bo ktoś mnie uderzył w głowę i w kark. Upadłam do przodu. Pani Adrianno, ale widziała pani napastnika? Twarz, sylwetkę, kolor włosów, cokolwiek, jakiś Nie, szczegół? nie widziałam twarzy. Rękę. Tylko kawałek ręki i on tam miał bransoletkę w muszelki. I był też taki jakby niebieski rzemek. Niebieski rzemek, tak? Widziała pani na jego ręce niebieski rzemek? Tak. Pani Adrianno, to jest bardzo ważny szczegół. Co jest Wolska? Rafał, ja już widziałam taki rzemek. Rozumiesz? Bardzo charakterystyczny. U kogo? Eryk Perec, chłopak tej pierwszej ofiary. Dobra, wezmę chłopaków. Powiedz, żeby go ściągali na komisariat natychmiast. Rozpoznaje pani tego człowieka? Nie, tak jak mówiłam, ja nie widziałam twarzy. Poczułam tylko zapach. Jaki zapach? Jakby damskich perfum. Jest pani pewna? Tak, on był taki jakby kwiatowy. Rafał, mamy logowania z telefonu Eryka. Wygląda na to, że podczas napaści na Adriannę był w kinie, w centrum miasta. Ja mam wyciągi z jego konta. I? W trakcie morderstw był na zakupach w centrum handlowym, kupował elektronikę. Jechał pociągiem do Koszalina i był 30 kilometrów od miejsca zbrodni w restauracji. No to może po prostu ktoś używał jego karty, jak on zabijał. Mamy nagrania z monitoringu. No ale widziałeś te nagrania? Polska. Nie wiem. Przeglądam te media społecznościowe. Ta bransoletka po prostu nie daje mi spokoju, no. Ona jest bardzo charakterystyczna, no zobacz. Też ją widziałem. Ale wychodzi na to, że to zbieg okoliczności. Ej, a kto to jest, ta dziewczyna? Eliza, siostra Eryka. Przyjechała go odebrać, jak go przywieźliśmy z tego pobicia. Ona ma taką samą bransoletkę. To... Kwiatowy zapach. Co? Czekaj. Patolog napisał, że nie było ani kropli nasienia, za to były fragmenty lateksu. No tak, bo używał prezerwatywy. Albo nie używał. Bo nie miał jej na co założyć. Sprawdziliśmy logowania telefonu Elizy, siostry Eryka, u chłopaka pierwszej z ofiar. Podczas gwałtów i zabójstw na tych kobietach jej telefon był wyłączony. Nie logował się do sieci. To był kolejny element układanki, która zaczynała tworzyć przerażającą całość. Jednak pewności jeszcze nie mieliśmy. Co pani robiła wczoraj o 18:00? Na siłowni byłam, trening miałam, crossfit trenuję. Ćwiczę 3 razy w tygodniu. A co tu się dzieje? Sprawdzimy to sobie. To w sprawie śmierci Małgosi, tak? Ale czemu mnie pan wezwał?
Ja rozumiem, że to o brata chodzi, ale ja nic nie wiem. Jak to o brata? Bo on sam to śledztwo prowadzi. Pozbierać się nie może, to dlatego. Jakie panią relacje łączyły z dziewczyną brata? Takie, jakie się ma z dziewczyną brata. Lubiłam ją, ale to nie była jakaś moja przyjaciółka czy coś. A co pani robiła w dniu jej śmierci? Nie pamiętam. Nie pamięta pani? Dziewczyna brata zginęła, to chyba się powinno pamiętać. No ale nie pamiętam. Widocznie tak zadziałał szok. A może mi pan odpowiedzieć, dlaczego zadaje mi pan te wszystkie pytania? Pani Elizo, mogę poprosić pani szalik? Po co? Potrzebuję coś sprawdzić. Ale to jest jakiś problem? Nie. To poproszę. Dziękuję bardzo. Dobrze, to niech pani powącha, dobrze? Spokojnie. Rozpoznaje pani ten zapach? Tak. Tak? To ta kobieta? Jak to jest możliwe? Czemu? Na pewno rozpoznaje pani ten zapach. Na pewno. Dobrze, to musimy sporządzić protokół z tego rozpoznania. Poproszę, żeby pani teraz wyszła i poczekała na mnie, dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Świadek rozpoznał zapach. Jaki świadek? Jaki zapach? Co tu się dzieje? Co się tak na mnie gapisz? O co wam kurwa chodzi? Wczoraj o godzinie 18 zaatakowała pani w parku pewną kobietę. Odwaliło wam? Jakieś jaja sobie robicie? Ja nic złego nie zrobiłam. Uważamy, że dokonała pani gwałtów i zabójstw na 3 różnych kobietach, w tym dziewczynie swojego brata. Chcecie mnie w to wrobić, tak? Kozła ofiarnego sobie szukacie, tak? Jak ja niby miałam je gwałcić? Zostaje pani zatrzymana. Po co mnie tu przywieźliście? Siedzę od godziny i nie wiem, o co chodzi. Mamy coś w sprawie śmierci pana dziewczyny. To trzeba było od razu mówić. Kto to kurwa zrobił? To nie będzie dla pana łatwe. Dlaczego? Dlatego, że podejrzaną jest pana siostra. Eliza? Z gwałcicielem. To jakiś absurd. Pana siostra i dziewczyna lubiły się? Nie za bardzo. Dlaczego? Nadawały na innych falach. I Gosia uważała, że Eliza jest zbyt wścibska. Co to znaczy? To znaczy, że była zaborcza i komentowała niektóre rzeczy. Chciała wszędzie z nami jeździć. Nawet co? Gosia wspominała, że na moich urodzinach Eliza się upiła i ją pocałowała. I chciała czegoś więcej. Nie wierzę w to. Przeszukujemy jeszcze mieszkanie Lizy Perec, ale zobacz, co nam już się udało znaleźć. Zakrwawiona. Był też artykuł o Bolku Dusicielu, słynnym gwałcicielu z Gorczaka. Przygotowała się. No i mamy też zdjęcie. No, oddam to do analizy. Jest niemożliwe. No chyba, że miała jakiś problem. To nie jest powód, żeby zabijać ludzi. Były inne kobiety. Prawdopodobnie po to, żeby nas zmylić. Żebyśmy pomyśleli, że to jakiś seryjny morderca, psychol. Dajcie mi z nią porozmawiać. Ona mi powie prawdę. Niestety to nie będzie możliwe. Jeszcze dzisiaj prokurator postawi jej zarzuty.
Dzięki. Puść mnie! Spokój! A co się dzieje? Gówniarz smarował farbą po ścianie komisariatu. 5 gwiazdek psy. Nieprawda, ten facet to świr. Ratunku! Ja ci dam świra, zaraz będziesz mył schody w piwnicy za karę. Czemu masz farbę na rękach? No. Dobra, to chyba wzywamy mamę, będziesz bardziej rozmowny. Nie, tylko nie to. Jak się dowie, to spuści mi lanie. Ach, to teraz się boisz? A nie bałeś się przychodzić do nas i pisać po ścianach i od nas obrażać? Nie tylko tak, dla jaj. Czyli te tyłki u pana Stefana na drzwiach też tak malowałeś dla jaj? No tak, przecież to śmieszne jest, Stefan Tyłek. To nie jest zabawne, że go tak dręczysz. Janek, co się wydarzyło, kiedy pan Stefan zaprosił cię do siebie na spotkanie? Nic. Powiedziałeś mamie, że potraktował cię bardzo źle. Musiałem. Matka się wściekła, że późno wróciłem. No i dzięki temu nie dostałem lania. Czyli oskarżyłeś człowieka tylko dlatego, żeby nie dostać lania od mamy? Oczywiście nie powinna ciebie bić, ale czy ty rozumiesz, że pan Stefan mógł trafić do więzienia na bardzo długo? Ja tylko tak, dla jaj, już mówiłem przecież. Dobra, jedziemy do mamy, powiesz jej wszystko. Zaraz potem pójdziesz i przeprosisz bardzo grzecznie pana Stefana. W życiu. Pojedziesz razem ze mną teraz i go od razu przeprosisz. A ja porozmawiam z swoją mamą na temat tego lania, bo to nie jest sposób na wychowanie dzieci. Chodź. Zabieram młodego. Przyszło 2 dni temu. Słuchaczku, dopiero teraz mi to dajesz? Sprawa dusiciela była priorytetowa. Co to w ogóle jest? Pismo z Warszawy. Pytają o sprawę Cecylii Kawki, tej burdel mamy, co przedawkowała. Ktoś na denatkę kredytów nabrał. Operacyjni z Warszawy są pewni, że to zorganizowana szajka złodziei dokumentów. Ciekawe. Twierdzą, że szajka jest nasza, z Gorczaka. Ale działa na terenie całego kraju. Zajebiście. Ale że co? Nieważne. Zajmę się tym. Załatwiłeś to przeniesienie, prawda? Gdzie jedziemy? Co? Na pewno wyjedziemy, ale jeszcze nie teraz. Rafał, ty w ogóle chcesz stąd wyjechać, czy nie? Na Gorczaku się pojawiła nowa sprawa. Jak ją rozwiążę, to dostanę przeniesienie do Komendy Głównej do Warszawy, a nie do jakiejś pipidówy. Nie ma mowy, mam dość. To jest ogromna szansa, żeby się wyrwać z Gorczaka na dobre. Nie będę czekać do usranej śmierci. Wybieraj. Albo Gorczak, albo ja. Nie podchodź! Proszę cię, odejdź od tego okna! Wygląda na zaplanowaną akcję, jakaś egzekucja. To już przechodzi wszelkie granice. Podobno papierami rzuciłeś. No tak, złożyłem wypowiedzenie, no i co z tego? Co tu się dzieje? Odsuń się pan od dziecka! Nie, nie. Wszystko, co zarobię, to zaraz do strzelnicy. Żeby nas stąd nie wyjebali.